podróży spotyka nas wiele niesamowitych przygód i jedną z nich było zaproszenie do willi za $2 miliony. Jak tu trafiliśmy? W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak to się stało, że spaliśmy tu absolutnie za darmo. Film ten był jednym z naszych pierwszych montaży i wiecie co? Wkręciliśmy się strasznie, dlatego z odcinka na odcinek uczymy się corocznie nowych rzeczy, bo chcemy pokazać Wam, że niemożliwe naprawdę nie istnieje. Zostańcie z nami do końca. Co jest najfajniejsze w podróżowaniu? To nieoczekiwane. Wczoraj wieczorem w barze spotkaliśmy parę osób i skrzyknęliśmy się, że dzisiaj rano wybieramy się na oglądanie wielorybów. Czy je spotkamy? Tego nie wiemy. Ale sam wieczór był przesympatyczny, a napotkani ludzie, czyli para z Niemiec, która podróżuje już od 2 lat na motocyklach po Ameryce Centralnej i Południowej, są przesympatyczni. Oraz spotkaliśmy Amerykanów z Colorado, z którymi również podróżujemy dzisiaj w kierunku wielorybów. Co ciekawe, jedziemy na motorówce, która płynie po wodzie. Nie, przepraszam, nie po wodzie. Po ulicy, asfalcie po nawet. asfalcie. No cóż, jak chcecie oglądać wieloryby, to jednak trzeba trochę wcześniej wstać, bo później może być ciężko je spotkać. Mamy 50% szans na zobaczenie ich, więc trzymajcie kciuki. Co robi Ola na łódce? Oczywiście, że śpi. Ona potrafiła zasypiać w każdych momentach. Stay down, please. Słyszeliście kiedyś o Baja California? My, szczerze, zanim wyruszyliśmy w naszą podróż, to ani razu. Baja to dzika, surowa i piękna część Meksyku. I wiele osób nie zna tego magicznego zakątka świata. A szkoda, bo to jedno z tych miejsc, w których naprawdę można się zakochać. Zobaczcie zresztą sami. Jednym z takich wyjątkowych miejsc, do którego trafiliśmy na Baja, była willa za ponad $2 miliony, w której zatrzymaliśmy się na kilka dni. David i jego żona, właściciele tej nieruchomości, mieszkają na co dzień w Colorado w Stanach. A kiedy w Colorado zaczyna się zima, pakują się i przynoszą tutaj, na Baja. I nie są wyjątkiem. Baja California to prawdziwy raj dla Amerykanów. Słońce jest tu przez cały rok, niesamowite krajobrazy, ocean na wyciągnięcie ręki, a życie prostsze i tańsze. Dlatego mnóstwo osób kupuje tu swoje zimowe domy. Przypomina Wam to coś? My od dłuższego czasu obserwujemy podobny trend w Europie. Coraz więcej ludzi z Polski, Niemiec czy Skandynawii kupuje domy w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, żeby uciec od zimy, od szarości, a czasem po prostu od codziennej gonitwy. Na nas Baja California zrobiła bardzo pozytywne wrażenie. Dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tym pięknym kawałku Meksyku. A teraz, kochani, zabieramy Was do willi, która znajduje się blisko miejscowości Todos Santos na samym południu Baja California. Hola amigos, zapraszamy Was dzisiaj do willi, do której trafiliśmy tutaj 3 dni temu. Chcielibyśmy Wam pokazać, jak ona wygląda i jak to się w ogóle stało, że tu jesteśmy. Jesteście ciekawi? Chodźcie ze mną. Słuchajcie, znajdujemy się w salonie, w sercu tego domu. Pierwszy raz tutaj weszliśmy, to po prostu było takie wow, co my tu robimy? Jak to się stało w ogóle, że my tu jesteśmy? Ale wracając do miejsca, w którym obecnie stoję, jest to miejsce, z którego można podziwiać Pacyfik, a w nim, uwaga, wieloryby. Tak jest, ponieważ jest to najlepszy sezon do tego, żeby je obserwować. Mamy grudzień. W Polsce pogoda jest, umówmy się, troszkę gorsza. Tutaj 27 stopni, troszkę wieje, ale nie będziemy narzekać. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda kuchnia, jak ona jest zorganizowana. Nieco różni się od tej, która jest w Polsce, bo najczęściej w polskich domach te powierzchnie są troszkę mniejsze. Tutaj jest to zrobione w stylu amerykańskim. Amerykanie kochają duże wyspy z pięknymi marmurowymi blatami, czego mnie osobiście bardzo brakuje w polskich domach. I część jadalniana z świetnymi akcentami. Wszystko, co widzicie tutaj,
To są elementy dekoracyjne, które się stricte kojarzą z Meksykiem. Wszędzie będąc na różnych straganach podziwiamy te przepiękne, dekoracyjne elementy. Sami też chcielibyśmy sobie wszystko kupić, bo tak nam się to bardzo podoba, jest to bardzo kolorowe, czyli w naszym stylu, ale w naszym kamperze nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przewieźć. Chodźcie, pokażę Wam dalej, jak wygląda główna sypialnia. Jesteśmy teraz w głównej sypialni, gdzie takim elementem, na którym skupia się cała uwaga, jest łóżko stojące pośrodku tego pomieszczenia. Możemy również dostrzec tutaj elementy dekoracyjne prosto z Meksyku. Zobaczcie sami, to wszystko jest ręcznie haftowane. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda widok z sypialni. Chodźcie, pokażę Wam jeszcze jeden smaczek. Jest to, uwaga, 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 wanna z hydromasażem, z widokiem na, oczywiście, ocean. No coś takiego, to po prostu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Tutaj mamy przepiękną umywalkę i części sanitarne. Słuchajcie, nie wspomniałam o najważniejszej kwestii, o naszej kochanej Rufi, która tutaj jest razem z nami, jest cudownym psiakiem, jest tak ułożona, cały czas nam towarzyszy, a tak naprawdę dzięki niej tutaj jesteśmy, bo poznaliśmy się z właścicielem tej nieruchomości jakieś 2,5 tygodnia temu. Pływaliśmy razem na łódce, oglądając rekiny wielorybie i wiecie, jak to jest? Czasami człowiek spotyka się z drugim człowiekiem i jest to flow. David jest osobą, która tak samo jak my lubi poznawać nowe rzeczy, jest otwarty na nowe doznania, na nowe miejsca. To jest na pewno coś, co nas tutaj połączyło. I tak się składa, że jakieś 4 dni temu napisał do nas: słuchajcie, a może byście do nas wpadli? Może zostawię Wam mojego psiaka i sam pojadę sobie na kemping z żoną, żeby pośmigać swoim bugi. No i tak w sumie długo się nie zastanawialiśmy, tylko zapytaliśmy, czy na pewno Rufi będzie chciała z nami zostać, bo no wiecie, no tak naprawdę znaliśmy ją przez 2 dni. Nie wiedzieliśmy, czy to jest dobry pomysł, ale sam stwierdził, że słuchajcie, ona jest genialna, więc na pewno się dogadacie. Jest praktycznie bezobsługowa, bo wystarczy jej dać jedzenie raz dziennie, wyjść na spacer. A przy okazji był to test dla naszych dziewczynek, gdyż cały czas mówią: mama, tata, chcemy pieska, więc proszę bardzo, jest piesek. Sprawdźmy, jak sobie z tym poradzicie. Polecamy Wam to, żeby wynająć psa na jakieś kilka dni. Sami zobaczycie, jak dzieci do tego podchodzą, czy faktycznie mają zapał słomiany, czy jest szansa, że będą faktycznie z tym psem wychodzić. Chodźcie dalej, bo tu faktycznie można się zasiedzieć. Rufi, chodź, idziemy. Chodź, 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 chodź. Chciałabym Wam też pokazać tutaj elementy dekoracyjne. David pochwalił się, że stworzył je sam ze swoją żoną. To też pokazuje, gdzie jesteśmy, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, tam pływają wieloryby i w takim wydaniu możemy je spotkać. Chodźcie dalej, pokażę Wam, jak wygląda część na zewnątrz. Tutaj mamy grill, który prawdopodobnie jest używany raz do roku, ale jest świetna wyspa z widokiem na basen i na Pacyfik. Jakbyście mieli za mało wypoczynku, proszę bardzo, można też spędzić trochę czasu tutaj. A tymczasem chodźcie dalej, pokażę Wam, jak wygląda pozostała część tej pięknej nieruchomości. Idziesz, Rufi, ze mną? Chodźcie na dół, bo to jest miejsce, które trochę nas zaskoczyło. Tadadadam. Jak już się zrelaksujecie na tych wszystkich kanapach, można sobie tutaj przyjść, pograć w bilard, wypić drinka przy kolejnej wyspie, albo po prostu pogadać, pograć w planszówki. Chodźcie dalej. Tutaj chciałabym się zatrzymać, bo jak David pokazywał nam tą nieruchomość, to wspomniał o Fridzie, którą tu znajdziemy.
To jest z kolei sztuka, która była wykonana osobiście przez niego i przez jego siostrę. Świetnie tu pasuje. Skradła również moje serce. Chodźcie dalej. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda miejsce, w którym my mieliśmy okazję spędzać wieczory. Fajnie, co? Jesteśmy teraz w naszej sypialni, która jest częścią taką gościnną. To, co mnie mocno tutaj ujmuje, to wielkie łóżko. Łazienka, też z widokiem na Pacyfik. I tutaj mamy kolejny pokój, w którym spały nasze dziewczynki. Podoba Wam się? Tak. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię połączenie granatu z bielą. To są kolory naszego biura, więc chyba dlatego. Słuchajcie, chodźcie, pokażę Wam jeszcze jedno magiczne miejsce. Jakby było za mało miejsca do wypoczynku, to właśnie znajdujemy się w magicznym miejscu na dachu nieruchomości, gdzie, zobaczcie sami, jest kominek jaki? Gazowy. Co to oznacza? Że się po prostu nie brudzi. Słuchajcie, i tak sobie tutaj siedząc, chciałabym podsumować, że to jest coś, czego możemy doświadczyć tylko w podróży. Będąc w Łodzi, pracując, chodząc do pracy, wracając do domu, nie jesteśmy w stanie tego doświadczyć. Co mam na myśli? To, że podróżowanie pozwala nam znaleźć się w takich sytuacjach, w których na co dzień nie bylibyśmy w stanie się po prostu znaleźć. Spotykamy tutaj mnóstwo ludzi, którzy zajmują się przeróżnymi rzeczami, inspirują nas i to jest kolejna rzecz, którą doceniam w nieruchomości, bo dają nam dużą inspirację. Davida spotkaliśmy przypadkiem, spędziliśmy z nim jeden wieczór, jeden cały dzień. Było to wspólne flow. Na tyle nas polubił, że zostawił nam pod opieką swoją nieruchomość. Cudowną zresztą, nawet się nie spodziewaliśmy, że takie coś nas spotka. Ale zmierzam do tego, że dla nas największą wartością w podróżowaniu jest to, że możemy się cały czas uczyć i są momenty, gdzie wydaje nam się, kurczę, nic się nie dzieje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tempa dużego, że ciągle coś musimy robić, ciągle coś musimy działać, żeby do czegoś dążyć, żeby coś osiągnąć, a w podróżowaniu takim na dłuższą metę przekonaliśmy się, że to chyba nie o to chodzi w życiu. Tak, nasze dzieci nam nie pomagają w nagrywaniu relacji. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie koniecznie kciuka w górę. To co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.